Belgowie od zawsze wierzyli, że żyją w wyjątkowo bezpiecznym kraju. Jednak latem 1995 roku ta wiara się zachwiała. Niespodziewanie zniknęły dwie dziewczynki, Julia i Melissa. Miały po 8 lat. Wyszły pobawić się niedaleko od domu i nigdy nie wróciły. Policja uruchomiła standardową procedurę zaginięcia. Media poruszyły temat. I tyle. Żadnych śladów. Jednak nie trzeba było długo czekać, bo po kilku miesiącach zaginęły kolejne dziewczynki. Anne i Effie, nastolatki, które po koncercie w Ostendzie nie dotarły do domu. Potem Sabine, 12-latka, porwana podczas jazdy na rowerze do szkoły. Wreszcie Leticia, zabrana po zmroku z ulicy. 4 dziewczynki, 4 różne miejsca. To, co łączyło te zaginięcia, nie było jeszcze widoczne. Ale prawda była taka, że te zaginięcia łączyła mroczna piwnica. Betonowa cela, wybudowana przez prawdziwego potwora. Ten potwór nazywał się Mark Dutroux. Były elektryk, ojciec, recydywista i, jak się później okazało, człowiek, który przez lata planował te porwania. Bo Mark już wcześniej siedział w więzieniu za gwałty na nieletnich. Niestety wyszedł wcześniej niż powinien. W belgijskim miasteczku Mercinel przy niepozornej ulicy stał zwykły dom, nieco obdrapany z ogródkiem zarastającym trawą. Przeciętny, zwyczajny. Ale to, co znajdowało się pod fundamentami, zwyczajne nie było. Tam, w piwnicy, Mark zbudował coś, co śmiało można nazwać więzieniem dla dzieci. Wąska cela, brak światła, izolacja akustyczna, kratowane drzwi i metalowe kłódki. Było tam tylko tyle miejsca, żeby usiąść. Mark planował to miesiącami. Był z zawodu elektrykiem i uwielbiał majsterkować. Sam wykopał, zabetonował i wyizolował. Gdyby swój potencjał i energię skierował na cokolwiek pożytecznego, byłby zapewne świetnym inżynierem. Ale on miał inne ambicje. Chciał być handlarzem ludzi. Chciał stworzyć własny podziemny harem z dziećmi jako niewolnikami. Jego żona Michelle wiedziała wszystko. Nie tylko pozwalała mu działać, czasem go wyręczała. Gdy Mark wyjeżdżał z domu, to ona zostawała z porwanymi dziewczynkami. Pod jej opieką Julia i Melissa, 2 8-latki, umarły z głodu w piwnicy, gdy ich oprawca został chwilowo aresztowany. Po powrocie z aresztu po prostu je zakopał. Pod koniec 1995 roku porwał 2 nastolatki, Anne i Effie. Je również umieścił w piwnicy, przez pewien czas razem z żyjącą jeszcze Melissą. Potem gdzieś je przeniósł, zabił i zakopał w jednym ze swoich licznych domów. Ich ciała odnaleziono rok później. I chociaż ślady były wszędzie, nikt Markowi nie przeszkadzał. Miał kontakty, znajomości, pieniądze, ale miał też coś jeszcze. Zdumiewającą odporność władz na alarmy. Jednak gdy w 1996 roku porwał kolejne 2 dziewczynki, Sabinę i Letitię, wszystko zaczęło się sypać. Chociaż nawet wtedy przez wiele dni ciągle uchodziło mu to na sucho. Sabina miała 12 lat. Była zwyczajną dziewczynką. Lubiła jeździć na rowerze, pisała pamiętnik i planowała wraz z rodzicami wakacje. Rankiem 28 maja 1996 roku wsiadła na rower jak zawsze. Miała zaledwie kilka minut do szkoły. Nie dojechała. Zniknęła. Po prostu. Mark śledził ją już wcześniej. Obserwował trasy, zwyczaje, pory dnia. Gdy uznał, że nadszedł moment, wepchnął dziewczynkę do wana i oboje zapadli się pod ziemię. A w zasadzie do tej samej piwnicy, w której wcześniej zmarły Julia i Melissa. Ale teraz to miejsce było już lekko udoskonalone. Mark przygotował udogodnienia. Światło, wiatrak, prowizoryczne posłanie. Wszystko po to, żeby ofiary wytrzymały dłużej. Bo on nie chciał już zabijać. On chciał je mieć. Mała Sabina była przerażona.
ale żyła. Kilka tygodni później Mark porwał kolejną dziewczynkę, 14-letnią Letitię. Znowu obserwacja, odpowiedni moment i błyskawiczne działanie. I znowu piwnica. Sabina i Letitia przebywały razem w piwnicy przez kilka dni. Rozmawiały, trzymały się za ręce, szeptały, dzieliły ten sam strach. Sabina powiedziała Letitii, jak się zachowywać. Nie płacz, odpowiadaj, mów, że jesteś wdzięczna. I wtedy zdarzył się cud. Mark popełnił błąd. Utwierdzony w swojej bezkarności, stał się mniej uważny. Pewnego dnia Letitię zauważono przy samochodzie Marka. Zapamiętano jego numery rejestracyjne. Po raz pierwszy od miesięcy śledztwo ruszyło do przodu. Policja weszła do domu Marka. Przeszukano parter, piętro. Nic. Ale wtedy jeden z funkcjonariuszy usłyszał delikatne stukanie. Policjanci przebili się przez prowizoryczną ścianę piwnicy. Sabina i Letitia żyły. To był moment, w którym cała Belgia wstrzymała oddech, a potem zadrżała ze złości, bo dziewczynki siedziały w lochu przez wiele dni, a policja była już w tym domu wcześniej. Michelle Martin, nauczycielka, matka, żona. Kiedy Belgowie dowiedzieli się, że Mark miał partnerkę, która wiedziała, co robił i przez lata mu pomagała, niedowierzanie zmieniło się w czystą wściekłość. To ona pomagała w porwaniach. Często siedziała za kierownicą jego samochodu. Uspokajała dzieci. Mówiła, wszystko będzie dobrze. To ona zajmowała się dziewczynkami, kiedy Mark trafił do aresztu. To ona, pilnując Julię i Melisę, po prostu przestała im dawać jedzenie. Wiedziała, że są zamknięte w lochu i patrzyła, jak umierają z głodu, w milczeniu, dzień po dniu. Twierdziła potem, że bała się Marka, że nie miała wyjścia. Próbowała grać rolę zastraszonej, złamanej kobiety. Ale wystarczyło jedno pytanie prokuratora. Czy wiesz, przez ile dni dziewczynki umierały w ciemności? Michelle nie odpowiedziała. Została skazana na 30 lat więzienia. To, co wydarzyło się potem, rozwścieczyło cały kraj. Michelle zaledwie po 16 latach została zwolniona warunkowo. Znalazła schronienie w klasztorze, prowadzonym przez zakonnicę. Tak, kobieta, która pozwoliła dzieciom konać z głodu, została przyjęta przez Kościół i miała rozpocząć nowe życie. Belgowie wyszli na ulicę. Rodziny ofiar błagały o cofnięcie decyzji, ale system był nieugięty. Michelle wyszła i do dziś jest wolna. Gdy Mark trafił tymczasowo do aresztu za drobną kradzież, nikt nie zadał mu najważniejszego pytania. Czy ktoś jest teraz w jego domu? Bo tam właśnie były one. Julia i Melisa, 8-letnie dziewczynki, porwane latem 95 roku. Wciąż żyły. Czekały. Codziennie. Czekały, aż Mark wróci. Albo aż ktokolwiek wróci. Przez wiele dni nikt nie zszedł do piwnicy. Michelle, żona Marka, ta sama, która odprowadzała codziennie swoje dzieci do szkoły, wiedziała, że Julia i Melisa są zamknięte w ciemnej piwnicy. Wiedziała, że nie mają jedzenia, wody i nadziei. Miała klucz. Nie użyła go ani razu. Dziewczynki umierały po cichu, w ciemności, w klaustrofobicznym betonowym sarkofagu. Kiedy Mark wyszedł z aresztu, było już za późno. Ich ciała zakopał na terenie jednej z posesji. Nie wykopał grobu. Wcisnął je pod betonową płytę, jakby były śmieciem. Obok nich zakopany pies. W tym samym czasie policja wciąż miała go na radarze. Wciąż podejrzewała, ale nikt nie przeprowadził pełnej rewizji. Nikt nie powiedział, sprawdźmy piwnicę. Kiedy prawda wyszła na jaw, gdy odkryto, że dziewczynki mogły być uratowane, że tam były, że system zawiódł, Belgia eksplodowała. Pytano, dlaczego tak długo czekano z zatrzymaniem? Dlaczego nie przeszukano dokładnie domu? Czy ktoś na górze chciał, żeby nic nie wypłynęło? Bo Mark twierdził, że nie działał sam. Mówił, że dostarczał dzieci ważnym ludziom, że był tylko pionkiem.
Gdy świat usłyszał, że w Belgii istniał pedofil z celą śmierci, to był szok. Ale gdy usłyszano, że policja wiedziała o nim od lat, że mogła go zatrzymać wcześniej, że była w jego domu i nie zajrzała do piwnicy, ten szok zamienił się w furię. Mark był już wcześniej karany. W 1989 roku został skazany na 13 lat więzienia za gwałty na 5 nastolatkach. Po 3 latach wyszedł na wolność. Dobre sprawowanie, przeciążone więzienia. Później policja otrzymywała kolejne sygnały, donosy, informacje o podejrzanych zachowaniach, o dziwnych remontach, o płaczu dzieci. Ale każda z tych informacji była ignorowana. Funkcjonariusze nie przekazywali sobie akt. Prokuratorzy nie wydawali nakazów. Śledczy nie łączyli kropek. Najgłośniejszym skandalem było to, że policja dwukrotnie przeszukiwała dom Marka, gdy dziewczynki jeszcze żyły i nigdy nie odnaleziono ukrytej celi. Nikt nie zajrzał za prowizoryczną ścianę. Nawet jeśli coś słyszano, to było bagatelizowane. Wszystko to doprowadziło do jednego z największych protestów społecznych w historii Belgii. 20 października 1996 roku w Brukseli ponad 300 000 osób wyszło na ulicę w tzw. Białym Marszu. Rodziny ofiar, nauczyciele, duchowni, dzieci. Wszyscy domagali się sprawiedliwości. Dla tych, którzy go wypuścili. Dla tych, którzy nie reagowali. Dla tych, którzy być może wiedzieli, a milczeli. Bo krążyły plotki, że Mark pracował na zlecenie, że istniała siatka pedofilska sięgająca bardzo wysoko, że dzieci były przekazywane dalej politykom, biznesmenom, sędziom. Dowodów jednak nie było i nikt nie chciał ich szukać. Śledczy, którzy próbowali kopać głębiej, byli odwoływani. Jeden z nich, sędzia Jean-Marc Canerot, został odsunięty od sprawy, jak sfotografowano go, gdy spotkał się z rodzinami ofiar podczas charytatywnej kolacji. Taki był oficjalny powód. Sabina Darden i Letitia Dels. 2 dziewczynki, które zdołały przetrwać. Gdy je wyciągnięto z dusznej piwnicy, były wychudzone, blade i wystraszone, ale żyły. To właśnie one opowiedziały światu, jak wyglądał codzienny horror w lochu pod domem. Jak Mark manipulował. Jak mówił, że rodzice je porzucili. Że on je uratował. Że na zewnątrz czeka na nie śmierć albo mafijna siatka, a on jest ich wybawcą. Sabina mimo swojego wieku szybko zorientowała się, że to kłamstwo. Zaczęła pisać listy z prośbą o pomoc, o kontakt ze światem. Jeden z tych listów policja znalazła podczas przeszukania. W czasie niewoli Mark traktował je inaczej niż wcześniejsze ofiary. Czuł się pewnie, grał rolę opiekuna, przynosił jedzenie, ustawiał programy w telewizorze, kazał mówić dziękuję. Ale dziewczynki wiedziały, to nie była pomoc, to była tresura. Gdy Mark został zatrzymany, a dziewczynki uratowano, społeczeństwo poczuło ulgę. Ale potem przyszła świadomość, że Sabina i Letitia to wyjątek. Że inne dzieci, jak Julia, Melissa, Anne czy Effie, nie dostały tej szansy. Bo policja spóźniła się o godziny albo dni, a może celowo nie śpieszyła się wcale. Podczas procesu to właśnie Sabina stanęła twarzą w twarz z Markiem i powiedziała mu: nie jesteś człowiekiem, jesteś cieniem, pasożytem. Spojrzał, uśmiechnął się i nic nie odpowiedział. Rozprawa przeciwko Markowi Dutroux rozpoczęła się w marcu 2004 roku, 8 lat po jego aresztowaniu. Cała Belgia wstrzymała oddech. Proces był teatrem grozy. Setki stron akt, zeznania ocalałych, zdjęcia piwnicy, materiały dowodowe, szczegóły, których nie sposób zapomnieć. Sabina i Letitia zeznawały osobiście. Każde ich słowo wbijało się w salę jak sztylet. Mark siedział w milczeniu. Czasami się uśmiechał. Czasem kpił. Obrona próbowała grać kartą szaleństwa.
Twierdzono, że Mark to niepoczytalny, zniszczony przez dzieciństwo i własne traumy człowiek. Ale eksperci nie mieli wątpliwości. Był w pełni świadomy swoich czynów, metodyczny i skrajnie niebezpieczny. Po 56 dniach procesu, w maju 2004 roku zapadł wyrok. Mark Dutroux dożywocie, Michel Martin 30 lat więzienia. Mark został zamknięty w izolatce, w specjalnie zabezpieczonym więzieniu. Michelle, jak już wiecie, wyszła na wolność po 16 latach. A Belgia do dziś leczy rany i wciąż po cichu zadaje sobie pytanie, ilu takich zwyrodnialców jest nadal bezkarnych. Choć minęło już ponad 20 lat, ta sprawa nadal wstrząsa opinią publiczną i to nie tylko w Belgii. Stała się symbolem systemowej nieudolności i bezradności. W Belgii zmieniło się wiele. Reformy, nowe przepisy, większy nacisk na ochronę dzieci. Ale trauma pozostała. Biały Marsz, który przeszedł przez Brukselę w 1996 roku, przypominał narodową żałobę. Mark siedzi w więzieniu w Nivelles. Od lat stara się o warunkowe zwolnienie, ale opinie biegłych są jednoznaczne. Nie zresocjalizował się, nie okazuje skruchy, pozostaje wciąż niebezpieczny. Jego wnioski są odrzucane, ku uldze rodzin ofiar i całego kraju. Ale jedna rzecz wciąż pozostaje niewyjaśniona. Czy naprawdę działał sam? Niektórzy twierdzą, że Mark był tylko pionkiem, że najważniejsze nazwiska związane z tą sprawą nigdy nie trafiły do akt sądowych. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam do sekcji komentarzy oraz zostawienia łapek w górę i subskrypcji. Bardzo Wam dziękuję.